Cześć, dzisiaj z redaktorem naczelnym opowiemy o naszej absolutnie wyjątkowej podróży motoryzacyjnej do Lidzbarka. Odwiedziliśmy firmę Retro Garage 541 w Lidzbarku, która zajmuje się obrotem, nazwijmy to, klasycznymi samochodami, ale nasz cel wyprawy był wyjątkowy. Kolekcja Rudiego Kleina i 3 samochody, które z tej kolekcji przybyły do Polski zupełnie niespodziewanie. Głównym bohaterem tej historii jest oczywiście Lamborghini Miura, ta słynna pomarańczowo-czerwona z napisem z tyłu Piwi wypisanym błotem. Zapraszamy, zobaczcie, co zobaczyliśmy na miejscu. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Dzień dobry, witam dzisiaj z Lidzbarka, z firmy Retro Garage 541, gdzie gościmy u Sławka Trzcińskiego i jego syna Eryka. Dzień dobry. Ostrość nie jest mocną stroną naszego operatora, który z nami tam był. Firma rodzinna, firma z tradycją, można już powiedzieć, i firma prawdziwych pasjonatów, ludzi, którzy naprawdę kochają samochody. Sławku, jak to się zaczęło? Kiedy? To się zaczęło z 17 lat temu i zaczęło się od Volkswagena Karmana, które też po prostu były ściągane, kupowane z aukcji. Wtedy jeszcze można było w miarę tanio kupić na aukcji Copart lub EII, bo w tej chwili to już się nie dokupi, bo cały świat szaleje z cenami. No ale tak się zaczęło i kupowałem i remontowałem u siebie w garażu, w domu. W tej historii kocham to, że jakby to jest taki typowy przykład, najlepszy przykład, że możemy robić naprawdę duży biznes światowy, motoryzacyjny, robić niesamowite rzeczy na poziomie motoryzacyjnym, będąc gdzieś w środku Polski, z dala od dużego miasta, robić biznes światowy i znaleźć się na tej mapie motoryzacji klasycznej. No wiesz, ktoś kiedyś mądry powiedział: wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? I moim zdaniem właśnie Sławek i jego syn Eryk są przykładem takich ludzi. Zajęło im to w sumie kilkanaście lat, ale doszli, osiągnęli sukces, bez wątpienia sukces, i robią naprawdę niesamowite rzeczy. Żeby zrobić samochód dobrze, to trzeba poświęcić na niego dużo czasu. To nie ma tak, że robi się to, kurczę, jak w piekarni bułki. To trzeba każdy jeden detal, każdą jedną śrubkę trzeba odpowiednio po prostu zrobić, odnowić, odrestaurować. To nie ma na to reguły. No właśnie, remont jednego samochodu, jeden na rok, to też jest takie tempo racjonalne. Widać, że chłopaki też przykładają do tego dużo energii i precyzji, bo pół roku to jest bardzo mało, a rok to daje nadzieję, że te samochody są naprawdę dobrze zbudowane. Natomiast oni remontują tylko samochody jakieś konkretne, wyjątkowe, jak to Porsche 356B. Natomiast dużo więcej samochodów przechodzi w ogóle przez ich ręce rocznie. Przechodzi, oni wynajdują te samochody. Zresztą taki był pomysł na biznes, tak? Bo na początku była to renowacja, natomiast później doszła sprzedaż i obrót tymi samochodami. Żeby zachować płynność i żeby z czegoś żyć i żeby zarobić na to, żeby się bawić. Siedzimy teraz w Mercedesie 190 SL, rocznik 58. Samochód jest cały w oryginale. Zresztą widzisz fotele, lakier, wszystko jest w oryginale. Kupiony był również w Stanach i ciekawostką jest taka tego auta, że po prostu był to samochód kuzyna Lewisa, który produkował spodnie Lewisy. No. Nawet jest tak w titlu i wszędzie. Ten samochód ma ciekawą historię, bo tylko był jeden właściciel tego auta i po prostu na stałe został w rodzinie. Później chłop umarł, oczywiście kobieta sprzedała. Samochód jeździ pięknie, kapitalnie jeździ, hamuje, skręca, no jest naprawdę, nawet radio w nim działa. Wiesz, co jest jeszcze fajne w tym wszystkim? To, że oni są już na takim etapie, że, co podkreślał Sławek, że mogą budować własną kolekcję. I kilka samochodów, które tutaj widzieliśmy w Retro Garage, to jak mówił Sławek, one już zostaną u niego.
I co jeszcze więcej, nie wszystkie będą restaurowane, bo on ma ochotę zostawić je w takim czystym, dziewiczym stanie, po prostu takim, jakim były od początku, kiedy przyjechały do niego i właśnie chociażby jak ten Mercedes 190 SL, czy jak Porsche 356, które będzie można za chwilę zobaczyć, te samochody zostaną w stanie oryginalnym. No właśnie, bo ta patyna, ten szacunek dla patyny to jest coś niesamowitego. Wiele widziałem wspaniałych samochodów, które miały już bardzo współcześnie położony, współczesną technologią lakier i rzeczywiście to nie pasowało. Tak samo ta Miura, która przyjechała, ta pomarańczowo-czerwona, ja uważam, że ona powinna zostać trochę wyklepana, ale jej patyna, kolor jest absolutnie cudowny, naturalny, więc to świetnie, że oni mają taką świadomość. Natomiast co do tego, które z tych samochodów zostaną, ja mam zawsze taką ostrożność do deklaracji właścicieli, że ten zostanie na zawsze ze mną. Myślisz, że się znudzi w tym momencie? Może się to znudzić, choć... Może zabraknie miejsca, bo tam już jest kolejny. Tam już jest ciężko z miejscem. No tak. Tą targę pomalowaliśmy my i robimy środek do niej. Robimy środek z takiej tak zwanej pepity, materiał pepita. Tam jest piękne Porsche, jeździ. Właśnie to widziałem. Ono jeździ, no kapitalnie jeździ. A powiedz mi, co stoi tam w rogu, bo to jest prawdziwy zabytek z tego, co widać. Tak, to jest 47 rok Mercedesa. To można powiedzieć, że te Mercedesy to jeździły w wojnę. To jest konstrukcja pod spodem drewniana, góra jest z metalu wykonana. Genialny zestaw, powiem szczerze. Wszystkie te samochody ściągałeś ze Stanów, tak? Wszystkie są ściągnięte ze Stanów. Samochody, tak, no bo tamtego to ja nie biorę pod uwagę. Bo to tak tam był kupiony okazyjnie i tyle. A tak to wszystkie są kupione ze Stanów. No właśnie, jaki jest Twój stosunek do samochodów ściąganych ze Stanów? Nie mówię o współczesnych, tylko czy klasyka, bo na przykład Mercedes 107, czyli ten SL, w tej wersji amerykańskiej z tymi długimi zderzakami, okrągłymi lampami, ja jakoś nie mogę tego przetrawić. Że ta Europa jakby tutaj jest totalnie duża różnica. W Porsche 911 serii nie ma tak dużej różnicy. No tak, to wynikało z regulacji prawnych, tak, z przepisów, które obowiązywały w Stanach. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie wiadomo, czy one miały sens, że rzeczywiście na pewno psuły design, psuły wygląd tych samochodów. Natomiast ludzie to później przerabiali, dostosowywali do europejskich warunków, ale z drugiej strony też takie czyste wersje amerykańskie. Czyste, nieczyste. No czyste, nieczyste, dokładnie. No, one poniekąd też mają jakiś swój urok i na pewno mają miejsce w historii. Samochody, które my kupujemy, staramy się kupić z ciepłych, albo z Kalifornii, albo po prostu, no, żeby nie kupować z Nowego Jorku, bo w Nowym Jorku są padła, próchna. Bardzo mi się podoba to określenie. Nie kupować z Nowego Jorku, bo tam są padła, próchna. No tak, czas robi swoje i... To jest punkt widzenia, lidzbarski punkt widzenia na Nowy Jork. Padło. Słuchaj, piękny obiekt. Uruchomiliście go niedawno, bo wspominałeś o tym, że najpierw był to mały pokój, powiedzmy, mały salonik. Teraz jest, no przyznam szczerze, że wygląda to imponująco. Za chwilę zaprosimy Was na pierwsze piętro, bo jest to piętrowy budynek. I tam jest jeszcze kilka naprawdę niesamowitych okazów. Chodźcie. Tak jest. Rzeczywiście te dwa poziomy w tym salonie to jest tak, że jak jesteś na dole, to jeszcze nie masz świadomości, co się odwala na górze. Tam też jest taka... Tam jest Aleja Gwiazd. Tam jest Aleja Gwiazd, z której można z chmur spojrzeć na dół i to też jest, robi ogromne wrażenie. Tutaj można jeszcze zwrócić uwagę na ten czerwony Porszak. On przyszedł w takim stanie, jakim jest. Widać, był kilka lat temu odrestaurowany. I on jeździ, hamuje, pięknie silnik chodzi, naprawdę przyjemnie się jeździ tym samochodem. I to auto jest naprawdę warte uwagi, bo
on po prostu dobrze jest zrobiony, jak na Amerykanów. Wygląda naprawdę Tak. zacnie. 356, tutaj jest odwrotna sytuacja niż 911, gdzie 911, jak jest kabrioletem, jak jest ze Stanów, jak jest jeszcze na dodatek w automacie, jest oczywiście dużo tańsza niż coupe. W 356 jest odwrotnie, tak? No niestety tak. To jest przyjemność, na którą trzeba dużo A oszczędzać. ty jesteś w ogóle kabrioleciarzem? Nie mam nic naprzeciwko. Nie masz nic naprzeciwko, ja trochę mam. Później tu mamy perełkę, bo tu jest turbo oryginalne, całe w oryginale. Niedotykane z przebiegiem 60 000 mil. I słońce Kalifornii widać na desce. Dokładnie. Słoneczko wypaliło tą Kalifornię. I tutaj jeździ silnik, tylko nie hamuje, bo hamulce stoją. No właśnie, bo chłopaki mają ogromny szacunek do tego stanu zastanego. Niekoniecznie musi być to perfekcyjny stan, ale że on jest prawdziwy, że nawet jak jest wypalony słońcem, wyblakły, to jednak ta patyna to jest rzadkość. Jakby my się dopiero w Polsce moim zdaniem uczymy tego, że ta patyna ma ogromną wartość i urok. No, zwłaszcza, że udaje im się znaleźć takie okazy, takie perełki. Rzeczywiście to są wyjątkowe egzemplarze i w sumie się nie dziwię, że chcą je zachować dokładnie w takim surowym, powiedzmy, stanie. Tak samo ciekawe, ktoś sobie robił to Porsche, bo po prostu i amortyzatory, zawieszenie, hamulce, wszystko jest nowe pozakładane. No i tu jest bardzo ciekawy egzemplarz. Porszaczek 356B i to jest wersja 1600 Super. Czyli tam Porsche to miało tego, że one super, nie super, 1600, no koni po prostu duży wachlarz w tych samochodach po prostu, jeśli chodziło o moc. Całe w oryginale. Im jestem starszy, tym to 356 bardziej mi robi. Ty też tak masz, czy ty jesteś w 911? Ja od zawsze kochałem 911. To nie jesteś w tym samotny. 356 to chyba musiałem dojrzeć do tego, to przyszło jakoś później. Takie było, chociaż samochód był wcześniej, ale to jest pewnego rodzaju objawienie. Tu jest Porsche, no, jeździ, hamuje. To właściwie są trzy czynniki, całe w oryginale. I jeździ I hamuje. Tak. Ten ostatni czynnik jest trochę jakby mniej ważny dla Sławka, nawet w przypadku 930, czyli Widowmakera. Tak, to bez... Jeździ, rusza, pali, Tak. tylko nie hamuje. Ta pasja ewoluowała przez ostatnie 17 lat i dzisiaj jesteśmy świadkami, no powiem, wielkiego wydarzenia chyba, no bo to jest na skalę... Bardzo mnie to cieszy. Na polską skalę, ale myślę też, że na europejską, nawet na światową skalę. Sławek z synem ściągnęli, może tak, najpierw znaleźli, Tak. wylicytowali, zapłacili kasę, zapewnili transport. Nie było to do końca takie proste, bo najpierw to syn podszedł i tata, będzie taka aukcja, podesłał mi linka, mówi, ogólnoświatowa, która wydarzy się w naszym życiu chyba po raz pierwszy i ostatni. Już chyba drugiego takiego replay nie będzie, bo po prostu to jest jedyna aukcja, po prostu, która się odbędzie, nie? I ja w to tak nie wierzyłem, podszedłem tak lekkim słowem, mówię, a przestań, nie jedno to drugie, tak samo jak i mówisz auta, tego jak nie kupimy, to drugiego nie kupimy, bo to jest świetne. Zawsze będą po prostu jakieś okazje, ale spojrzałem, otworzyłem sobie link, spojrzałem, faktycznie. O czym mówimy dokładnie? Mówimy o kolekcji Rudiego Kleina. Rudy Klein był pasjonatem, milionerem również, którego było stać na kupno różnych typów klasyków samochodów. On je kupował w latach 70., 80. I składował na swoim rancho w Kalifornii. Tak. Rudy Klein zmarł w 2001 roku i słuch o jego kolekcji zaginął, można powiedzieć, bo rodzina próbowała jakieś pojedyncze egzemplarze od tamtego czasu sprzedawać i dopiero
dogadali się i powierzyli sprzedaż całej kolekcji, wcześniejsze jej skatalogowanie specjalistom z domu aukcyjnego RM Sotheby's, czyli jednego z największych, najbardziej poważanych w branży. No właśnie, Tak. Idziemy na dół i będziecie mogli zobaczyć. Auta, które wylicytowaliśmy. Tak jest. No właśnie, ty pamiętasz ten moment, jak zobaczyłeś tą informację na temat kolekcji Rudy'ego Kleina? Wszedłeś na stronę Sotheby? No, regularnie wchodzę na stronę Sotheby i przeglądam mnóstwo informacji, które Chcesz coś kupić, rozumiem, wrzucają. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale sięgaj gdzie wzrok nie sięga, może kiedyś skorzystam. Szanuję to. Natomiast pamiętam rzeczywiście, ta informacja pojawiła się jakoś w połowie roku, że będzie duże wydarzenie. My wróciliśmy do tej informacji we wrześniu. Którą zresztą pisaliśmy tak, pokazaliśmy zresztą tę miurę, nie wiedząc, że ona nie wiedzieliśmy wtedy, że akurat ta miura wyląduje w Polsce. No ale już ranga tego wydarzenia i zainteresowanie ludzi z całego świata było ogromne. I zresztą to było widać później na samej aukcji. Ten samochód jest nieosiągalny w tej chwili, żeby go gdziekolwiek kupić. Dokładnie. Ja powiem tylko, że cała kolekcja sprzedała się za blisko 30 milionów dolarów. Były tam prawdziwe perełki, wśród nich właśnie to. Ale ustaliłem ze Sławkiem, że więcej na temat tej miury, Porsche 356 oraz Mercedesa 300 SE. Tak. To już opowie Eryk. Syn. Czy ty kochasz tę miurę? Czy ona robi na tobie takie wrażenie, czy ty jesteś człowiek, który tam chodzi po tym górnym piętrze za tymi Porszami, po Porsche siedzi? A ta miura wymaga dużego wkładu pracy jeszcze. Starasz się być w ogóle jakoś totalnie dyplomatyczny, zupełnie niepotrzebnie. Tak. Ta miura wymaga jeszcze bardzo dużo pracy, żeby ruszyło moje serduszko. Nie, ona jest niesamowita. Jest niesamowita, ma taką energię w sobie, że podchodzisz do niej i tak czujesz miękkość w kolanach. 53 samochód ze 120, które kiedykolwiek wyprodukowano. No kurde. Bo tam były dwie serie z cienką blachą i z grubszą. Tak. Ta jest z tej pierwszej serii. Z pierwszej 0,9 mm grubości, bo te grubsze miały 1 mm. Także już samo to robi wrażenie i fakt, że ona przetrwała w takim stanie. No, owszem, no nie ma paru elementów, nie ma silnika. Nie ma paru elementów silnika, skrzyni biegów, wnętrza. Ale sama skorupa, no klękajcie narody. To jest absolutnie przepiękny samochód. On na mnie zrobił niesamowite wrażenie, nawet bez tych foteli, bez silnika. Jest to dla mnie objawienie. Zresztą ona robiła, ja wielokrotnie wchodziłem na aukcję RM Sotheby, żeby zobaczyć ten samochód. Jeszcze w ogóle nie było mowy, że ktoś z Polski go licytuje. Przypominam, że tam były 3 miury. Były 3 miury, tak. To jest aukcji. Ta była ta najtańsza. Ta była w sumie ta najtańsza, no ale tamte powiedzmy były bardziej kompletne. Na szybie tego samochodu była naklejka, ta aukcyjna i tam był napisany zakres oczekiwanej ceny między 250 a 350 tysięcy dolarów. Czy jakiś podobny zakres? To coś takiego, czy 450, nie pamiętam. Chyba nie aż tak. W każdym razie, wrócimy do tego, w każdym razie skończyło się na 610. Uczciwa cena. Uczciwa cena. Przypomnijmy, że to były urodziny Eryka, więc ojciec z synem usiedli do komputera z drinkiem w ręku i poszli po bandzie. I poszaleli. Eryk, podobno zaszalałeś w urodziny. No tak, troszkę się działo. Troszkę się działo, opowiadaj. No troszkę się działo, no usiedliśmy razem z rodziną do stołu w moje 28 urodziny. No i w ten sam dzień zaczęła się aukcja. No Przypomnijmy, że to była aukcja kolekcji Rudy'ego Kleina. Tak jest. Tak jest, zgadza się. No myślę, że była to jedyna aukcja, która już się nie powtórzy na pewno. Drugiej takiej też ciężko będzie szukać. Co kupiłeś? Co kupiłem? No stoimy właśnie tutaj przy takim rodzynku naszym. Jest to Lamborghini Miura.
67 rok. 67 rok, tak. Cały świat żył tym samochodem, w internecie było absolutnie wszędzie o nim. Ja też byłem nim totalnie zakochany. Opowiadaj, jakie to były emocje, jak wyglądało licytowanie. Podobno ty jesteś tym odważnym w tym duecie Tak jest. ojciec-syn. Ja jestem tym odważnym, bo też nie mam tak dużych finansów jak tata, dlatego Właśnie mogę sobie na to... pieniędzy. Tak jest, mogę sobie na to pozwolić. No ale tak jak rozmawialiśmy właśnie, to są emocje nie do opisania. No aukcja niesamowita, niesamowici ludzie, rozgłośniona na cały świat. Naprawdę nie wiedziałem, że uda nam się cokolwiek tam kupić. Podchodziliśmy do tego sceptycznie, ale po pierwszym aucie już jakoś poszło. No rodzynek była ta Miura, którą kupiliśmy na sam koniec aukcji, która dała takiego kopa, takiego popędu i tata dopiero się rozpędzał i chciał dalej licytować, ale na szczęście już nie było co. My żeśmy w magazynie pisali o tym samochodzie w małej notatce, bo też byliśmy pod totalnym wrażeniem tego auta, ale nie wiedzieliśmy, że on trafi do was. Cały świat patrzył wam na ręce. Tak, no tak jakby. No dobra, było trochę doświadczenia reprezentowanego przez Sławka, a za emocje wziął się Patryk. Właśnie ty przesłuchiwałeś. Tak, bo ja jestem dużo młodszy od ciebie, w związku z tym dużo łatwiej mi się dogadać z młodymi ludźmi. Bezczelnie. No dobrze. Tak, dużo młodszy, tak. No powiem tak, moim zdaniem na chwilę obecną nie ma lepszej inwestycji niż auta klasyczne. Mamy bardzo dobre porównanie z tatą na rynku nieruchomości, w wielu innych branżach. Nic nie trzyma tak wartości i nie ma tak dużego przyrostu wartości jak auta klasyczne. Naprawdę na tą chwilę nie potrafię powiedzieć, czy jest jakaś lepsza inwestycja niż auta, a to jest tylko plus, że możemy też na tym zarobić, ponieważ liczy się hobby. Możemy się tym pobawić, nacieszyć oko, a do tego jeszcze zarobimy. Właśnie, czy ty kupujesz tylko z chłodną głową, czy kupujesz też trochę sercem to samochody, które ciebie osobiście fascynują? Wszystko zależy od historii auta też, ale jeśli chodzi o Mercedesa 190 SL, na którym się opieramy, którego ściągamy najwięcej, no to bardziej, myślę, wchodzi w grę serce, bo chciałbym każdą sztukę, jaką tylko dostaję, kupić i uratować, odrestaurować. To jest właśnie ciekawe podejście tutaj. On ma takie trzeźwe myślenie, trochę jako produkt finansowy. Że to jest pomieszanie u niego między taką świadomością inwestycyjną, a kupowaniem. On trochę, mam wrażenie, że chciał wygrać tę rywalizację z całym światem, wygrać aukcję, że tutaj się po prostu włączył sport. Sport, no wiesz, no, wydaje mi się, że jak to jest sposób na życie, metoda na życie, to musisz gdzieś te wszystkie elementy, o których powiedziałeś, łączyć i znaleźć jakiś środek idealny, czy środek, który przyniesie ci i satysfakcję, i pieniądze, tak? On powiedział jedno zdanie, które zapadło mi w głowę, że inwestycje w klasyki to jest właśnie to, co się powinno teraz robić. Jeśli zainteresowała Cię ta historia i chcesz dowiedzieć się więcej o wylicytowanych samochodach, sięgnij po 221 numer Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.